Cześć, dzisiaj witamy Was z wnętrza samochodu i to nie jest taki zwykły samochód, bo to jest Volkswagen Amarok, który delikatnie został przerobiony po to, żeby lepiej troszkę radzić sobie w terenie i zdecydowanie lepiej wyglądać. Zobaczcie, gdzie byliśmy, ponieważ przyjechaliśmy tutaj z Show Testuje, który poprosił nas o to, żeby pokazać parę fajnych miejsc, w którym taki samochód może zostać dobrze przetestowany. A ta wersja generalnie jest samochodem do jazdy po asfalcie, ale nic mu nie brakuje, żeby troszeczkę zjechać w teren. Chodźcie, zapraszamy. Dobra, to podejdźmy sobie zobaczyć, co tutaj jest. My jedziemy z powrotem od drugiej strony, to mamy czekać, aż wy się tu pobawicie? Na razie próbujesz 4H, tak? No, a co zrobić z reduktorem? Nie. Nie, z reduktorem nie, bo to może być tylko gorzej. To wiele zależy od skrzyni Pytanie, i blokadę od musi silnika. włączyć. Możesz bo- za pierwszym razem mu nie robić. Aha. Zobaczymy, jak elektronika sobie poradzi. No, to jest właśnie to. Odpuściłeś, Aha. bo chciałeś skręcać i już go, wiesz, wytrąciło go całkiem, nie? Tak naprawdę z zewnątrz, na gołym okiem widać trochę modyfikacji. My tutaj znajdujemy się w sumie po to, żeby zobaczyć, jak ten samochód zachowuje się w terenie, ponieważ Tomek z Show Testuje bardzo dobrze pokaże, jak to auto jeździ, jak wygląda w środku i tak dalej. My skupiamy się raczej na tym, co w tym samochodzie jest takiego pod teren. I firma Dekarat, która zmieniała ten samochód, delikatnie modyfikowała, ona zamontowała tutaj kilka rzeczy. Przede wszystkim są poszerzone nadkola i tutaj to widać, że to miejsce tutaj w nadkolu jest dużo większe. Oprócz tego mamy zmienione felgi, czyli ET0 po to, żeby ten samochód stał bardziej na zewnątrz, żeby było troszkę lepszy, jeśli chodzi o właściwości terenowe. Mamy tutaj bardzo popularną oponę typu AT, ale widzicie, jak w piasku ona się zalepia. Ale generalnie na piasek AT oczywiście lepsza niż MT. Fizyki nie oszukasz. Oprócz tego domontowany bardzo fajny próg. Co ciekawe, ten samochód wcale nie jest podniesiony do góry. To jest seryjne zawieszenie. On nie ma tutaj zwiększonego prześwitu. Wyobraźcie sobie, jak fajnie by się zachowywał w terenie, gdyby miał jeszcze, powiedzmy, te 2 cale więcej. Tutaj oczywiście mamy jeszcze takie orurowanie i pakę, dołożone oświetlenie u góry oraz oświetlenie z przodu. Oświetlenie, które jest zamontowane na tym samochodzie, to jest Hella Blackmagic Cube i to są 2 typy lamp, ponieważ jedna z nich jest rozpraszająca, a druga jest skupiona i są tutaj ustawione na masce, na takim fajnym mocowaniu, które nie jest inwazyjne, więc możecie sobie w taki sposób zamontować swoje oświetlenie i nie będzie potem śladu. Dobra, mamy to samo miejsce. Tym razem blokada załączona. Jest. Puściłeś. Nie kop! Bo będzie teraz za każdym razem już trudniej. O! Mamy to! Mamy tutaj zawieszenie dwuwahaczowe z sprężyną i amortyzatorem w kolumnie. I z tyłu oczywiście standardowo mamy resor. A dlaczego? Dlatego, żeby nie obniżyć właściwości użytkowych tego samochodu, który cały czas pozostaje bardzo pakownym samochodem typu pick-up. To, na co ja na przykład zawsze zwracam uwagę, to mamy hak typu amerykańskiego. To nam pozwala zrobić wszystko tak naprawdę. Tutaj możemy zamontować rowery, możemy ucho do szekli, możemy tutaj zamontować wszystko, a jak nam się to nie podoba, wyjazd. I tego nie ma, żeby nam to w terenie nie przeszkadzało. To, co w terenie bardzo się nam może przydać, to na przykład podczas przerwy możemy sobie usiąść i zrobić tutaj piknik pewnie i materac by się zmieścił. Z takich rzeczy praktycznych to, co w pick-upach właśnie też bardzo lubię, to jest to, że tutaj mamy miarkę, więc bez problemu możemy sobie coś zmierzyć. To, co fajne jest tutaj, to jest to, że mamy roletkę, czyli jak nie chcemy, żeby nam ktoś tutaj patrzył, zaglądał, to możemy to wszystko zasunąć i załatwione. Także pod tym względem bardzo pojemny.
właśnie akcja ratunkowa. Prawdziwe japońskie samochody ratują nowoczesną motoryzację. To są po prostu pomówienia. Przyznaj się do grzechu, ile masz ciśnienia w oponach. Z przodu 2,1, z tyłu 2,4. Co z nim zrobimy? Jak to co? To co należy robić z takimi samochodami? Nie! Przejdzie. No to tak. Ale jaka porządna wyciągarka tutaj! Jeśli chodzi o wnętrze tego samochodu, to widać, że to jest XXI wiek, to jest Volkswagen i generalnie tutaj się dzieje. Podoba mi się ten wybierak kierunku jazdy. Wiele producentów już rezygnuje, tutaj w ogóle tak naprawdę nic nie ma, schowki i faktycznie powiedzmy, że jest trochę więcej miejsca. Ale jakoś ciężko mi jest z tym lewarkiem tutaj przy kierownicy. To jest takie fajne, bo można sobie trzymać rękę. Wielki, bardzo wielki ekran. Wcześniej się spotykało, że te ekrany są poziome i tutaj gdzieś wysoko tą ręką musisz klikać, ale tu naprawdę jest wszystko pod ręką i to, co w niewielu samochodach już jest, ja bardzo narzekam na to, że taki trend poszedł w ekrany, to tutaj przynajmniej jest parę podstawowych, istotnych przycisków pod spodem. Chciał tak na pewniaka. Chciał tak na pewniaka. Ja bez rozpędu zrobię, człowiek. No i wyszło. No i po raz drugi cofa. Tam coś się zawahał u góry, bo odpuścił, no i wtedy już nie ruszy. Zanim zaczęliśmy nagrywać, to patrol wjeżdżał i Amaroc'a objeżdżał, a tu widzisz, tak jakby klątwa kamery. No zobaczymy, trzeci raz pewnie już podjedzie, będziemy obserwować, ale jeśli chodzi o Amaroc'a, no to 3 próby podjazdu i faktycznie za każdym razem gdzieś tam na początku, na końcu brakowało. No tam trakcja cały czas odcina pomimo blokady. No i tutaj też to, że no troszeczkę inaczej są te samochody przygotowane. Tutaj w patrolu oczywiście nikt się nie boi odcinać i tak jakby rozpędzić się. No w Amaroc'u jednak cały czas jest tam gdzieś ta obawa. Jest to samochód nowy, dlatego tutaj no jest delikatnie wolniej. Także jeżeli byłaby większa prędkość, to myślę, że Amarok też by ostatecznie przeszedł. Bo co ciekawe, Amarok ma tutaj lepsze opony, bo to są Ateti, więc na piasek są dużo lepsze, bo lepszą ma trakcję. To co tutaj mamy, czyli skrzynia biegów 10-biegowy automat z możliwością manualnej zmiany biegów. On jest sprzężony z 3-litrowym dieslem, który ma 240 koni i 600 Nm. To jest wystarczająco do tego, żeby pobawić się w terenie. Jeśli chodzi o możliwości napędu, automat do jazdy poślizgiem z napędem na 4 koła cały czas. Do tego mamy 4H, czyli zblokowany centralny mechanizm różnicowy i do jazdy szybkiej. No i oczywiście reduktor, czyli 4L, czyli mamy zblokowaną centralną blokadę i niskie biegi. Do tego mamy jeszcze blokadę tylnego mostu, którą tutaj widzicie. I z takich rzeczy to jest najważniejsze. Oprócz tego mamy również asystenta zjazdu oraz mamy różne tryby jazdy offroadowej i mamy do wyboru bardzo wiele trybów. Muł kolejny, głęboki śnieg, piasek, łatunek z przyczepą i tryby normalne. Z rzeczy takich offroadowych, co może być przydatne dla wielu osób, na przykład mi się to bardzo zawsze podobało, to tutaj na ekranie przede mną po pierwsze macie ciśnienie powietrza w oponach, a po drugie macie kąt skręcenia kierownicy i widzicie, jak bardzo te koła są skręcone. To akurat jest rzecz, która się przydaje, bo czasem nie wiadomo, czy skręcona kierownica tak to jest skręcona, czy nie. I trzeba przyznać, że jeśli chodzi o system kamery, to jest bardzo
bardzo fajne i tutaj wszystko tak naprawdę w tej kamerze widać i do tyłu, także manewrowanie tym samochodem wcale nie jest trudne. Fajnie widać, w ogóle wydawałoby się, że taki pick-up wielki będzie problematyczny w tym, jak się jedzie, ale tu naprawdę bardzo wszystko widać i w kamerach jest też bez problemu. No co, spróbujemy asystenta z jazdą. Generalnie włączamy asystent jazdy, pomoc w zjeżdżeniu z góry gotowa, OK i po prostu puszczam hamulec, naciskam gaz i on sam zjeżdża na dół. I to jest właśnie asystent zjazdu. Tu mamy tak naprawdę 3 na godzinę. Tutaj się nic ciekawego nie dzieje. Całkiem fajnie to działa. Faktycznie nie za szybko. Korzeń. Ten samochód też oczywiście jest pełnoprawnym samochodem do przewozu 5 osób. Tak by 3 nieduże osoby z tyłu bez problemu się zmieszczą. Dla 2 to jest w ogóle komfortu, ale zobaczcie, tak by miejsce na nogi. Kanapa jest wysoko, tu podparcie jest całkiem sympatyczne i tu jest kupa miejsca na nogi. Mi tu wchodzi cała ręka, a przede mną przed chwilą siedział Karol. Także w środku w ogóle nie widać, żeby to był samochód użytkowy typu pick-up. Jest jako normalna osobówka. Zwróćmy uwagę jeszcze na fotele. I o ciekawostka, te fotele od wielu lat, 10, praktycznie się nie zmieniły. Tak naprawdę to jest jakby fotel wyciągnięty z Volkswagena Passata. Jest praktycznie tak samo przeczyty, wszystko jest dokładnie tak samo, wentylowany, bardzo sympatyczny. I te fotele tak naprawdę oprócz tego, że mają delikatnie inną tam pokrycie, to wszystko jest takie samo, jak dawniej było w Passatach. W takim razie dla kogo jest ten samochód? Ten samochód to jest tak naprawdę alternatywa dla Forda Rangera. Jeżeli się zastanawiamy między jednym a drugim, na pewno warto sobie sprawdzić jednego i drugiego. Ten został zmodyfikowany i według mnie wygląda dużo lepiej niż seria i jeździ się im na pewno lepiej niż w serii. Dodatkowo te modyfikacje terenowe pozwalają mu wjechać trochę dalej. Jest to owoc dobrej współpracy pomiędzy Fordem a Volkswagenem i wynik tego tutaj mamy. Tak naprawdę podzespoły, czy to w jaki sposób on jest zrobiony, jest troszeczkę wspólny, jeśli chodzi o Forda i o Volkswagena. Tutaj raczej różnią się detalami, wnętrzem, wyglądem, więc warto sprawdzić na pewno obie te opcje, zanim wybierzemy jedną z nich. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy dzień. Byliśmy dzisiaj z Tomkiem z Show Testuje oraz Adamem Jugowskim. Pokazaliśmy im kilka miejsc, w których można fajnie sprawdzić taki samochód. Nie obyło się bez przygód, bo udało nam się tym samochodem zakopać. Także dzięki i do następnego. No. Darmowa aplikacja na szlaku 4x4 to już nie tylko powiadomienia i pomoc przy wklejkach, ale również najważniejsze i najciekawsze wydarzenia offroadowe w Twojej okolicy. Sprawdź sam, subskrybuj, lajkuj, komentuj, miej wpływ na kolejne nowe funkcje. Rozwijamy się m.in. dzięki Waszemu wsparciu. Więcej informacji pod filmem i w naszych social mediach. Do zobaczenia na szlaku.